Znasz te sytuacje, kiedy w bardzo ważnym miejscu, na bardzo zaawansowanym etapie budowy modelu musisz wywiercić ten jeden mikroskopijny otwór i właśnie wtedy ultrakruche węglikowe wiertełko pęka podczas pracy i nie da się go już ani wyciągnąć, ani wypchnąć? Jeśli masz dość stresu przy każdym mikrootworze, to nowe mikrofrezy Anys mogą być końcem Twoich problemów. W tym odcinku sprawdzimy Super Precision Round Burrs o rozmiarach 0,3, 0,4 oraz 0,5 mm. Użyjemy do tego narzędzi ręcznych, elektrycznych, a na koniec sprawdzimy ich wytrzymałość i porównamy je z wiertłami. Ja się nazywam Kamil Trębacz, a to jest mój kanał Mr. Trumpeter. Zaczynajmy! Nowe frezy Anys dostępne są w sprzedaży pojedynczo lub w zestawie. Jeśli kupisz komplet, to nie dość, że otrzymasz zniżkę, to teraz jeszcze Anys dokłada do zestawu wydrukowaną na filamencie podstawkę. Zanim przejdziemy do testów praktycznych, przypominam tylko, że z kodem Mr. Trumpeter masz teraz 10% zniżki na całe zakupy w sklepie Anys.io. A teraz już bez przedłużania. Test zaczynam od najmniejszego frezu 0,3 mm i montuję go do maszynki Madworks M3, która posiada uchwyt wiertarski cechujący się zerowym biciem. Uchwyt wiertarski jest wygodny w użyciu, ponieważ dostosowuje się do średnicy trzpienia wiertła lub frezu montowanego do urządzenia i nie wymaga do tego stosowania specjalnych tulei. Na pierwszy rzut oka frez wydaje się być wygodniejszy w użyciu z elektronarzędziami niż wiertła i świetnie sobie radzi w plastiku zarówno jako frez, jak i, no właśnie, wiertło. Otwory są czystsze, bardziej okrągłe i nie ma efektu wciągania frezu w plastik znanego wszystkim użytkownikom wierteł węglikowych. Frezy te świetnie też się sprawdzą do pogłębiania otworów i szczelin, które w modelu już się znajdują. A teraz pora na test wiercenia. 0,3 mm, 0,4 mm oraz 0,5 mm, którego nie wiedzieć czemu kamera nie nagrała, ale wyszło to tak. Jak kompatybilność frezów Anys z innymi urządzeniami? Średnica trzpienia ma tutaj 2,35 mm, jest to standardowy rozmiar dla frezów jubilerskich, kosmetycznych i protetycznych. To oznacza, że nie zamontujesz go w popularnej mini szlifierce Dispiae z otworem 3 mm. To znaczy da się to zrobić, ale wtedy będziemy mieć do czynienia z ogromnym biciem, które uniemożliwi praktycznie każdą pracę. Frez ten pasuje natomiast idealnie do wspominanej już przeze mnie parokrotnie na tym kanale chińskiej szlifierki Young Life. Możecie ją też kojarzyć jako Cordless Rotary Tool, bo pod taką nazwą można ją kupić od jakiegoś czasu za ponad 2 razy więcej pieniędzy z logiem AK Interactive. Niestety użycie trzpienia 2,35 mm sprawia, że nie da się tych frezów zamontować także w popularnych wiertarkach ręcznych na wiertła węglikowe. W tym niestety także do mojej ulubionej wiertarki Steady. Dlatego do testu wiercenia ręcznego użyłem rękojeści Madworks Mr. Pro XXX, którą można skręcić także do takiej średnicy. Nie było to może najwygodniejsze rozwiązanie, ale za to skuteczne. Żeby wywiercić otwór w modelu Edwarda, którego plastik nie należy do najgrubszych na rynku, trzeba się trochę namachać i co jakiś czas oczyścić frezy z opiłków. W zamian otrzymujemy precyzyjny i drobniejszy niż w przypadku użycia elektronarzędzia otwór bez zniekształceń i o zauważalnie mniejszej średnicy, co jest szczególnie widoczne w przypadku najmniejszego frezu 0,3 mm. Było już wiercenie, więc sprawdźmy jeszcze, czy da się ręcznie także coś podfrezować bez robienia otworu na wylot, co na przykład wiertłem węglikowym jest praktycznie niemożliwe do wykonania. Efekt? Ocencie sami. Przy okazji możecie zobaczyć, dlaczego elektronarzędzia średnio nadają się do wiercenia bez względu na to, czy wiercimy wiertłem czy frezem. Jeden drobny ruch powoduje, że otwór przestaje być okrągły, a jego średnica jest zauważalnie większa niż w przypadku pracy ręcznej. Jak już jesteśmy przy deformacjach, to korzystając z wałeczków pomiarowych do mierzenia średnic dysz w aerografach, postanowiłem sprawdzić realną średnicę otworów wykonanych frezami Anys. I tak frez 0,5 mm utworzył otwór
0,52 mm przy pracy ręcznej oraz 0,53 mm z użyciem szlifierki Madworks M3. Co ciekawe, w przypadku frezu 0,4 mm wynik w obu przypadkach był identyczny i dla obu otworów wyniósł właśnie 0,4 mm. 0,3 mm wiercony ręcznie również uzyskał wynik 0,3 mm, ale już zapięty do maszynki M3 utworzył otwór o rozmiarze aż 0,37 mm. To, że otwór jest niezbyt okrągły i za duży, widać zresztą gołym okiem. Najpewniej przy tej próbie osadziłem frez w sposób powodujący delikatne bicie, ale ze względu na jego mikroskopijny rozmiar musiałem tego po prostu nie zauważyć. Podfrezowane otwory w rozmiarze 0,5 mm potraktowałem jeszcze klejem Tamiya Quick Setting dla wygładzenia powierzchni i teraz można już zbiorczo ocenić wyniki tego testu. W odpowiedzi na Wasze komentarze na Facebooku dotyczące wątpliwości, czy tak mały frez będzie wystarczająco wytrzymały, żeby móc uznać go za trwałe narzędzie, postanowiłem sprawdzić wytrzymałość na nacisk najmniejszego z nich i porównać wyniki z wiertłem Anys o tym samym rozmiarze 0,3 mm właśnie. W tym celu położyłem kawałek polistyrenu na wadze jubilerskiej i przyciskałem pod kątem wiertło i frez z coraz większą siłą, aż do pęknięcia. Wiertło wytrzymało nacisk zaledwie 150 gramów i nie jest to raczej szczególnie zadziwiające, ponieważ wszyscy, którzy mieli je kiedyś w rękach, wiedzą, że kruszą się one od samego patrzenia na nie. A jak poradził sobie frez 0,3 mm? Przy 150 gramach nacisku nawet nie drgnął. Przy 300 gramach trzpień frezu zaczął się odkształcać w delikatny łuk. Od 400 gramów nacisk na frez trzymany w palcach zaczął sprawiać mi fizyczny dyskomfort, a sam frez pękł dopiero przy nacisku 740 gramów, czyli prawie 5-krotnie wyższym niż w przypadku wiertła węglikowego. Nie jest to oczywiście test laboratoryjny, ale chyba możemy uznać, że wytrzymałość obu narzędzi jest na zgoła innym poziomie i ciężko je pod tym kątem ze sobą w ogóle porównywać. Oczywiście sprawdziłem też, jak ten frez radzi sobie w swoim naturalnym środowisku, czyli zamontowany do frezarki. Z plastikową owiewką do modelu Hortena w skali 1:32 poradził on sobie doskonale. Jeśli więc spodobał Ci się ten produkt, to przypominam, że z kodem Mr. Trumpeter masz 10% zniżki w sklepie Anys.io, a jeśli chcesz coś dobrać do darmowej wysyłki, to ja osobiście poza frezami polecam Ci także pensety, płaskie pilniki diamentowe, kalkomanie do imitacji obejm, teleskopów i uszczelek oraz oczywiście doskonałe drukowane dodatki do modelu Dromadera w skali 1:48. Tyle na dziś, zostaw łapkę w górę, komentarz no i suba. Cześć!